Dość? O, właśnie dość. Mieliśmy właśnie wyjechać po śniadaniu, Śniadanie o 12. ale nam się rozpadało, więc gospodarz mówi, dzisiaj będzie cały dzień padać, jutro pojedziecie. A nie, to zostańcie, już przestało padać oczywiście po pół godzinie, ale już nam nalał. Się napiliśmy, siedźcie chłopaki. No to siedzimy. Niewinnie zaczęliśmy od mioduchy, autajskiego specjału. Jest to coś między winem a piwem. Jest bardzo orzeźwiające, słodkie i naprawdę smaczne. Kolejna rzecz to jest wywar z 50 traw. 50 praw. Co ty gadasz? Smakuje troszeczkę, odrobinę jak błoto, odrobinę jak kiszona trawa. Raz? Podobno czuć łąkę, 50 traw, jak się to smakuje. Wow. Przyjemne, nie? To są rogi z czymś z krowiej proweniencji. Ale nie wiem czym dokładnie. Cheesy to- krow. Może nie krowiej proweniencji, jednak tylko proweniencji krowa po prostu. Как сладycze. Да. Что это кров? Вот это вот чистая моральная кровь. Zaraz będziemy wiedzieć co pijemy. Моральная кровь. Кровь морала. Morela. Морала. Как śliwka. Слив. Морал. Morela это Козел. Jak pisze? I oczywiście kolejna osoba, która nam się trafiła, która nie pije. Jako wolontariusze z Polski przyjechaliśmy i postanowiliśmy mu pomóc. Вот он, морал. A. No da, rogi. Да, да, да. Вот. В станок ставят его, зажимают голову. Снизу таз. Рога отпиливают, кровь течет. Czyli to jest krew z rogów? Да, да, да. И вот этот таз полный наполняется, его со спиртом. Czyli my pijemy krew z spirytusem po prostu. To pierwsze tak, a to drugie to jest jakiś wywar. Co? Z dodatkiem jakichś traw, miodu i tak dalej. No, normalne. Jest pyszne. Po raz pierwszy. Dużo czasu zajmuje nam, albo zajmowała do tej pory nam droga, bo głównie pokonywaliśmy ten cały dystans całkiem pokaźny, który mieliśmy z Polski na Altaj. I po jakimś czasie w drodze To wstawię w film. w drodze nasz dzień nabrał kształtów, Co to znaczy? że się usystał. Jak śpimy w namiocie, to mamy rutynę, że budzimy się o 5-6. Idziemy spać dalej, bo to bez sensu tak wcześnie wstawać. A potem o jakiejś 8-9 naprawdę wstajemy. Czasem kładziemy się po prostu późno, kiedy nie da się już nic złapać i rozbijamy się gdzieś blisko trasy, przy jakiejś stacji benzynowej albo gdzieś w jakichś krzakach nieopodal. W samym namiocie wygląda to tak. Śpimy po dwóch stronach rury. Nigdy nie było jeszcze takiej imprezy, żeby ktoś na niej tańczył, ale wszystko przed nami. Jakąś kurtynkę trzeba, jakiejś prywatności trochę, nie? Gdy ciężko jest wstać, najlepszym motywatorem do tego jest spuszczenie powietrza z dmuchanego namiotu, z dmuchanego materacyka. 3, 4... Niewygodnie. I od razu chce się wstawać. A jeśli już mówimy o materacyku, warto powiedzieć, że wybrałem go ze sobą, bo sprawdził. Potem coś jemy, jakieś śniadanie. Sobie folgujemy i zamiast jeść konserwę, to jemy sobie jajka w zamian. No tak o. Albo kanapeczki z bananem i pasztetem. No potem A jedziemy. potem wychodzimy na drogę i zaczynamy łapać stopa. Bardzo różnymi środkami transportu, gdy nie możemy wyjechać z miasta
Używamy często marszrutek. Marszrutki mają to do siebie, że czasami jeżdżą bardzo spokojnie i zgodnie z prawem, a czasami jeżdżą swoimi buspasami, czyli poboczem. I wtedy się trzeba trzymać, bo pierniczają jak im się podoba. Podobnie chyba jest z kierowcami, bo też zależy na kogo trafimy. Jedni się trzymają przepisu i jeżdżą zgodnie z zasadami, a niektórzy jeżdżą jakby się ścigali z czasem i śmiercią, czyli po prostu 180 na liczniku i wyprzedzanie wszystkich możliwych samochodów, wyjeżdżanie na czołowe zderzenia i takie różne przygody. Parę razy się zdarzyło, że byliśmy na wahadełkach, że jak tylko z tamtej strony coś przestawało jechać, coś, czyli samochody, to nasz kierowca sruł i wszystko wyprzedzać. W pewnym momencie było takie wielkie wahadło, że ciężarówki zajechały, z naszej strony ciężarówki zajechały drogę, żeby już kolejni ludzie tak nie wyjeżdżali. No i zrobił się jeden wielki korek, że z tamtej strony jak ktoś jechał, to musiał jechać poboczem swoim. Zabawa. Whenever it's only twilight, I watch till a star breaks through. Funny, it's not a star I see. It's always you. Whenever I long through losses, and lately I often do. Spanie w namiocie, tak jak teraz, zawsze między 9 a 1, czyli mniej więcej jak zrobi się ciemno i nie ma już sensu łapać dalej stopa. Jak to moja dzisiejsza zabawa polega na tym, żeby spać tak, żeby nie dotknąć moskitiery. Ja też o tym myślałem. Bo nas zjedzą. Biłem rekordy w rozbijaniu namiotu po ciemku. W szybkości rozbijania namiotu. Komary. Ojać. Przyjechaliśmy przez Ural i dwie rzeczy do zauważenia. Jedna to nie ma internetu, tylko przy miastach, a druga to chyba te komary. A teraz odpowiadamy na pytania. Odpowiadamy? A teraz czytamy komentarze. Ja chcę powiedzieć, że u mnie dzisiaj była ładna pogoda. Dzień był ciepły, z dużą ilością słońca, natomiast wieczór ktoś uwielbia pogodę Wiecie, że samochód jedzie. i segment pogodowy. Marta, zależałem tu z ciekawości, tak podsłuchać kolegi z liceum. Twój głos, Jacku, jest hipnotyzujący. No hej, skąd klikasz? Paweł Świątkowski, 2 na 5. Myślę, że mocno 1,5, ale dzięki za zawyżenie oceny. Chłopaki, muza ciszej albo gadki głośniej. Okej! I to tyle. Znowu zakończenie mamy. Dogra coś. Photoshopy. Co było w ostatnim, że Brodek ci ktoś dotykał. O, to jest kogoś teraz, czekaj.